Witajcie kochani, zapraszam Was na kolejną rozmowę z wyjątkowym gościem, z Karoliną Bartoń, która jest magistrem nauk medycznych, specjalistą żywienia i diety carnivore. I właśnie na ten temat chciałabym bardzo dzisiaj z Karoliną porozmawiać. Także Karolino, witam Cię bardzo serdecznie i dzięki, że jesteś dzisiaj znowu z nami. Cześć wszystkim, ja Wam bardzo dziękuję za to, że mogłam być tutaj ponownie. Dziękuję Tobie, Sylwio, za to, że będziemy sobie mogły porozmawiać o tak ważnym temacie i myślę, że ta rozmowa będzie ponownie inspirująca. Tak, dzisiaj bym chciała, żebyśmy się już skupiły dokładnie na tej diecie carnivore, na pytaniach, które też zadawali nasi widzowie i na Instagramie sporo osób. I chciałabym najpierw zacząć od tego, czy ta dieta jest dla każdego, czy są jakieś przeciwwskazania do jej stosowania? Uważam, że ta dieta jest tak naprawdę dla wszystkich osób, które chcą spróbować zdrowiej się odżywiać, ponieważ są to wysokiej jakości składniki odżywcze. Jakie je mamy? No mamy różne makroskładniki. Mamy białko, mamy tłuszcze, mamy węglowodany, więc na diecie carnivore, która opiera się wyłącznie na produktach odzwierzęcych, mamy produkty dobrej jakości i one są w bardzo biodostępnych formach, czyli są łatwo przyswajalne przez nasz organizm i nie są one ciężkostrawne. I dodatkowo mamy również eliminację różnych substancji antyodżywczych, toksycznych, o których sobie pewnie potem powiemy. Także ta dieta jest bardzo zgodna z tym, jak ludzkie ciało jest zbudowane i jak my trawimy. Trzeba się do niej jakoś przygotować, czy po prostu można ją z dnia na dzień zacząć? Są osoby, które zaczynają z dnia na dzień, na przykład jedzą taką typową dietę wysokowęglowodanową, czyli nie wiem, schabowego z ziemniakami, z jakąś surówką, mają ciasteczka, piją dużo kawy i na drugi dzień stwierdzają, że oni chcą być na diecie carnivore i wykluczają wszystko. Natomiast są też takie osoby, które z diety niskowęglowodanowej przechodzą na dietę carnivore. I ja uważam, że jest to troszeczkę lepsze, dlatego że te osoby są już bardziej przygotowane do odżywiania niskowęglowodanowego i odżywianiem też takim ketogenicznym jest właśnie carnivore, więc nie będzie takich skutków, powiedzmy, odstawienia cukru, bo jeśli ktoś wskoczy z takiego jedzenia wszystkiego do ograniczonych produktów, szczególnie takich, które no, nie mają zupełnie węglowodanów, no to może odczuć jakieś takie właśnie skutki nieprzyjemne, jakieś bóle głowy, zmęczenie, drgawki i tak dalej, jakieś skurcze mięśni. I uważam, że łagodniejszym przejściem byłaby właśnie najpierw dieta niskowęglowodanowa, ale potem carnivore. Natomiast tak naprawdę pełna dowolność, jeśli ktoś chciałby od razu na nią wskoczyć, to może, tylko niech się przygotuje na to, że mogą być jakieś takie skutki właśnie redukcji cukru. I jeżeli już zaczynamy, to taka zmiana, bo to jest mimo wszystko, nawet jeżeli zrobimy ją stopniowo, to jest to ogromna zmiana dla większości osób w porównaniu do tego, jak jemy na co dzień, jak większość z nas je. I tutaj jelita zaczynają inaczej pracować i bardzo często, właśnie na początku, pojawiają się, są takie dwie grupy ludzi i u jednych pojawiają się biegunki. Ta ilość tłuszczu jednak jest jeszcze nie do końca jest organizm zaadoptowany, ale zaraz nam może wytłumaczysz, dlaczego tak się dzieje. I właśnie jest problem z biegunkami, a druga grupa osób to są osoby, które mają zaparcia, albo przynajmniej tak się im wydaje, że mają zaparcia i właśnie tutaj bym chciała, żebyś powiedziała, dlaczego tak się dzieje i jak sobie radzić w każdej z tych sytuacji, jeżeli się w której z nich znajdziemy. Musimy pamiętać o tym, że taka zwykła dieta, którą mają no, większość osób z nas, to jest dieta oparta na produktach roślinnych. I nie chodzi mi tutaj o to, że ktoś jest weganinem, wegetarianinem i tak dalej, tylko wejdźmy sobie do supermarketu i zobaczmy, że no, większość produktów, one są przetworzone. 95% tych produktów nie nadaje się tak naprawdę do spożycia, bo są to produkty sztucznie wytworzone z jakimiś ulepszaczami, konserwantami i są one na bazie roślin czy jakiegoś zboża, strączków. Są to po prostu przetworzone rośliny. I nasze ciało po takim czasie na diecie głównie roślinnej, ono nie jest przyzwyczajone do tego, żeby trawić i wchłaniać duże ilości na przykład dobrej jakości białka albo dobrej jakości tłuszczów. Więc od tego możemy mieć jakieś problemy w przewodzie pokarmowym. I tak jak ty tutaj powiedziałaś, niektórzy mają biegunki, no bo wcześniej nie spożywaliśmy dużych ilości tłuszczu.
Tak naprawdę wszystkie produkty, które są teraz w marketach, większość bym powiedziała, jest odchudzonych, tak zwane właśnie z obniżoną zawartością tłuszczu, low fat. I nasze ciało nie jest przyzwyczajone do tego, żeby trawić tłuszcz, więc też nie wytwarzamy tylu enzymów. I może się pojawić coś takiego, że na początku będą te biegunki tłuszczowe, bo ciało nie jest zaadaptowane kompletnie do trawienia i tłuszczów, i dobrej jakości białek. To jest taka pierwsza grupa. Natomiast druga grupa, która ma bardziej taką tendencję w stronę, mówię, zaparć. Ja mówię, że to jest taki cudzysłów, dlatego że pamiętajmy, czym są nasze wypróżnienia. Nasze wypróżnienie to jest tak naprawdę, to są różne odpadki. Więc to, że my idziemy do łazienki, to organizm pozbywa się różnych rzeczy. No i jak sobie znowu przypomnimy o tym supermarkecie, że my tak naprawdę jemy w większości rzeczy, które są sztuczne, które są niestrawne, bo większość produktów roślinnych są niestety dla nas niestrawne, no to wtedy będziemy produkować większą ilość odpadków, więc będziemy chodzić na kupę, muszę to powiedzieć prosto z Do mostu, toalety, codziennie, do przynajmniej toalety raz codziennie. dziennie, tak. Tak. I osobom się wydaje, że jak wejdą na odżywianie carnivore, czyli pozbawione roślin, no to mają zaparcia. Ale to nie są zaparcia, tylko organizm lepiej zaczyna wchłaniać substancje odżywcze, lepiej je wykorzystywać, więc ta częstotliwość wypróżnień po prostu może się zmniejszyć. I ja mówię do pacjentów tak, w momencie, kiedy was nie boli brzuch, kiedy możecie chodzić do łazienki raz w tygodniu, 2 razy na tydzień, kiedy nie macie żadnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego, no to raczej nie trzeba się niczym przejmować, ponieważ zaczynacie dobrze, efektywnie wchłaniać te substancje z żywności i dobrze trawić. Ale jeśli są takie osoby, które rzeczywiście mają brzuch jak balon, że to trawienie się nie poprawia, to trzeba wtedy lepiej przeanalizować to odżywianie. Według lekarzy, na przykład dr Ken Berry mówił na ten temat, dr Antoni Chaffee, na diecie carnivore przyswajamy co najmniej 98% z tego, co jemy. Także tutaj dlatego to jest też całkowicie normalne i bardzo właśnie często u większości osób po prostu to nie są zaparcia, a jeżeli mamy już tak zakodowane, że musimy codziennie chodzić, jak jemy warzywa i dużo błonnika, to później jest właśnie trudno się przestawić i warto właśnie o tym mówić, żeby się nie przejmować tym. No właśnie, bo część składowa roślin, to jest błonnik, to jest ich taki szkielet, żeby one utrzymywały pozycję, żeby to był ich materiał zapasowy i my tego błonnika nie trawimy. On jest fermentowany przez nasze bakterie jelitowe i wydalamy. I tak jak powiedziałam, jeśli w supermarkecie mamy większość produktów roślinnych, to są to produkty niestrawne, dlatego organizm cały czas musi się oczyszczać, bo my tych rzeczy nie wchłaniamy i one muszą być przez nasz organizm wydalone. Jak sobie pomagać, jeżeli mamy biegunki, to co byś zaleciła, co zrobić, co zmienić ewentualnie w jedzeniu? Na pierwszym miejscu musimy zwrócić uwagę na to, czy my nie spożywamy za dużych ilości tłuszczu, bo często jest tak, że osoby przechodzą na carnivore i zaczynają pić buliony kolagenowe, czyli pitny tłuszcz. Zaczynacie sobie robić bardzo tłuste mięso. Jeśli jecie tak 2-3 razy dziennie, popijacie jeszcze do tego bulionem, albo niektórzy nie rezygnują z kawy bulletproof i na przykład jeszcze do tego śmietanką się zapijają, to pierwsza rzecz jest taka, żeby zmniejszyć ilość dostarczanego tłuszczu. I jak to zrobić praktycznie? Jeśli macie mega tłuste mięso, to wybieracie mniej tłuste kawałki albo nie smażycie już na dużych ilościach tłuszczu. Można wtedy coś ugrillować, upiec. Można wybrać właśnie drób zamiast czerwonego mięsa. Albo czerwone mięso, które nie jest aż tak tłuste. Ale zrezygnowałabym wtedy z picia bulionów kolagenowych, żeby tego tłuszczu pitnego nie pojawiało się po prostu bardzo dużo. I często też korzystacie z oleju MCT. Ja uważam, że on ma tendencję do przeczyszczania i też może powodować biegunki. Niektórzy jeszcze nie rezygnują ze słodzików. I dalej pojawia się ksylitol, erytrytol, stevia i to są słodziki, które też mogą powodować właśnie tendencję do biegunek. Więc przeanalizujcie sobie tak dietę i zobaczcie, czy właśnie nie macie za dużych ilości tłuszczu i czy nie pojawiają się słodziki. Natomiast jeśli wszystko robicie dobrze, to może być tak, że wasz organizm jeszcze się adaptuje do tej diety i niektóre osoby na początku mogą potrzebować pewnych enzymów, betainy HCl
czy troszkę octu jabłkowego, to już się wtedy dobiera tak bardziej indywidualnie. A powiedz, czy są jakieś przeciwwskazania dla osób, które nie mają woreczka żółciowego? To jest często powtarzane pytanie. Raczej nie ma przeciwwskazań, tylko należy pamiętać, że te osoby mogą troszeczkę inaczej trawić i potrzebować więcej porcji w ciągu dnia. I wtedy nie łapiemy się na OMAD, czyli tak zwany jeden posiłek dziennie, bo to mogą być za duże ilości tłuszczu, to mogą być za duże ilości protein na jeden raz. Funkcję woreczka żółciowego przejmuje wątroba. Więc po jakimś czasie normalnie te osoby będą mogły trawić tłuszcz. Wtedy być może trzeba rozłożyć te posiłki na kilka mniejszych. Pamiętajmy, że tutaj na diecie carnivore nie ma węglowodanów, więc nawet jeśli ta glukoza częściej w ciągu dnia będzie się podnosić, to ona nie będzie się podnosić znacznie i można to w pewien sposób skontrolować. Więc być może 3-4 posiłki dla takich osób, ale znam osoby bez woreczka żółciowego, które normalnie po dłuższym czasie jadły po prostu 2 posiłki dziennie i też było wszystko ok. A wspomniałaś tutaj o OMAD, czyli to jest jeden posiłek dziennie i wielu lekarzy odradza właśnie na diecie carnivore, szczególnie kobietom, stosowanie tego jednego posiłku, dlatego że podobno, znaczy mężczyzna podobno bez żadnego problemu jest w stanie dostarczyć sobie tego wszystkiego, co potrzebuje, takich ilości białka i tłuszczu w jednym posiłku, natomiast kobiety mają z tym ogromny problem. Ja nie wyobrażam sobie, ja bym nie mogła jeść jednego posiłku, ja muszę jeść 2, nie jestem w stanie zjeść więcej. A ty, Karolina, ile jesz posiłków dziennie? Wczoraj zjadłam 1 w zasadzie, ale normalnie jem około 2. Przed miesiączką czasami mi się zdarza 3. Ten trzeci jest w formie takiej małej przekąski. Ale chodzi mi tutaj o to, żeby nie generalizować, tylko zwrócić uwagę na to, z czym my się zmagamy. Bo jeśli jest problem jelit, i osoba ma dolegliwości ze strony układu pokarmowego i dlatego przeszła na carnivore, to niektóre osoby lepiej sobie radzą, na przykład właśnie stosując jeden posiłek dziennie, żeby przez te 23 godziny regenerować układ pokarmowy. Ale niektóre osoby, na przykład w przypadkach, kiedy jest niedożywienie, na przykład SIBO, często jest tak, że musimy zrobić 3 albo 4 posiłki dziennie. Jeśli osoby mają niedowagę, no to wtedy jeden posiłek dziennie to rzeczywiście może być za mało, bo pamiętajcie, przy jednym posiłku dziennie mamy tylko jedną szansę na to, żeby przyswoić wszystkie substancje odżywcze. A co jeśli jest zaburzone pH w żołądku? A co jeśli mamy dysbiozę jelitową? A co jeśli to jelito jest nieszczelne? To wtedy ten jeden posiłek dziennie no może okazać się za mało. I czy to dla kobiet, czy to dla mężczyzn. I kobiety też powinny bardziej siebie słuchać w momencie, kiedy właśnie mają swój cykl. Bo to nie jest tak, że my w ciągu całego miesiąca zawsze tak samo Jemy mamy tak samo. apetyt. Tak, to się zmienia. I na przykład ja u kobiet zauważam, że właśnie przed okresem one potrzebują troszeczkę więcej. I to nie jest tak, że one się rzucają na węglowodany, że schodzą z karniwora. Nie, po prostu one muszą sobie dorzucić jeden posiłek więcej albo dorzucić sobie jakieś węglowodany z mleka, co też jakby podchodzi pod odżywianie odzwierzęce. Chciałam Ciebie zapytać o to, ile powinniśmy jeść, żeby dostarczyć sobie wszystkiego? Czy są tendencje u wielu osób na diecie carnivore i u mnie na przykład, wiem, że ja mam tendencję do tego, że nie jem odpowiedniej ilości czy białka, czy tłuszczu i na przykład później, następnego dnia ma się zachcianki. U bardzo wielu osób tak jest, gdy jemy niedostatecznie dużo, pojawiają się właśnie zachcianki, chęć na desery, na dojadanie, bo organizm nie otrzymał tego, co powinien. Czy masz na to jakiś sposób, czy uważasz, że powinniśmy to w jakiś sposób monitorować, sprawdzać, tak żeby jeść odpowiednio dużo, ale tak, jednocześnie nie za dużo, ale nie za mało. Jak tutaj znaleźć ten złoty środek? Świetne pytanie, bo większość specjalistów, lekarzy mówią, aby na karniwor jeść dosyta. Tylko wiecie co, to się właśnie często nie sprawdza, bo albo nie dojadamy, albo niektórzy przejadają się chociażby na białym. I jestem w trakcie tworzenia takiego planu żywieniowego. Karniwor, ile właściwie mamy jeść? Więc tutaj pytanie dobre. Ja Wam powiem tak. Dobrze sobie zmierzyć, jakie my mamy zapotrzebowanie na białko. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby każdy się od razu do dietetyka zapisywał, tylko o to, że jakie mamy na przykład cele sylwetkowe. Czy my mamy cele schudnięcia, czy my mamy cele budowania masy mięśniowej, czy naszym celem jest odbudowa jelit i tak dalej. I w pierwszej kolejności radziłabym właśnie jeść bardziej intuicyjnie dosyta, ale na przykład
zacząć sobie w pewnym stopniu jakoś to zapisywać, że na przykład dzisiaj na lunch zjadłam 350 gramów wołowiny i jak się po tym czuję? Czy mam zachcianki na nabiał, czy mam zachcianki na owoce, czy jest ok? I przez kilka dni zacząć sobie zapisywać, jakie mam poczucie sytości, ile właśnie gramów się zjadło, czy jakie miało się wypróżnienie, bo te elementy są bardzo ważne, żeby potem tą dietę dostosować bardziej do swoich potrzeb. I no, WHO nam mówi 0,8 gramów białka na kilogram masy ciała. Ja mówię o tym, że to jest do podtrzymania życia. Natomiast jeśli ktoś Natomiast jeśli ktoś no naprawdę ma takie cele, żeby czuć się zdrowo, fajnie, no to uważam, że przynajmniej doktor też Donald Lehman o tym mówi, 1,8 gramów białka na kilogram masy ciała dla takiej osoby normalnej, która powiedzmy no nie ma jakiegoś mega aktywnego trybu życia. U sportowców jest to zupełnie inaczej. Więc zacznijcie sobie kontrolować to białko i nie radziłabym się zalewać tłuszczem. Jeśli macie takie cele sylwetkowe, że chcecie sobie stracić tkankę tłuszczową, no to wtedy jak robicie mięso, to raczej nie kładłabym na to kostki masła. Bo no, to może się skończyć biegunką, ale też tym, że nie będziecie chudnąć, tylko będziecie tyć. Ale w momencie, kiedy osoba na przykład jest niedożywiona, kiedy potrzebuje tego tłuszczu albo zmaga się z jakimś nowotworem, chorobą neurologiczną, to raczej wtedy proporcje makroskładników powinny być trochę inne, że tego tłuszczu będzie więcej na karniwor, więc można sobie ten tłuszcz dodawać w różnych formach. Może to być smalec, może to być łój wołowy, może być to masło klarowane, może być to zwykłe masło i też radziłabym Wam zapisywać, czy to jest łyżka masła, czy to są dwie, bo wtedy jak poznacie siebie, to będziecie swoimi najlepszymi specjalistami. I to, że ja jem mieloną wołowinę na Instagramie przez ostatni tydzień, to nie znaczy, że Wy macie zmieniać swoją dietę i nagle też jak Karolina jeść 600 gramów mielonej wołowiny dziennie, bo u mnie to tak też jest zależne od cyklu. Więc pierwsza rzecz, zacznijcie sobie po prostu mierzyć ilość mięsa, którą jecie i zapisywać, jakie macie samopoczucie i różne inne symptomy. Tak, bardzo to jest też ważne. Ja też uważam, że właśnie to jest najlepsze zapisywanie i później analizowanie tego i zastanawianie się, co można zmienić. Bo bardzo często, jak do mnie przychodzą osoby z właśnie jakimś celem, którego nie mogą osiągnąć, to wystarczy, że się tylko trochę zastanowimy nad tym, co jemy i przeanalizujemy i to naprawdę bardzo jest wyraźne często, co można zmienić, nad czym się bardziej tutaj może skoncentrować. I wiesz, kolejne pytanie, ktoś zapytał o mieszanie różnych białek w jednym posiłku, a nawet w trakcie jednego dnia. Jedna pani napisała, że gdy je jednego dnia więcej niż jeden rodzaj białka, to znaczy na przykład gatunek mięsa, jak ja na przykład pokazuję moje przepisy, gdzie mam jajka i mięso, i więc napisała, że ona może jeść tylko jeden rodzaj białka, bo inaczej ma bóle w stawach, w kolanach przede wszystkim. Czy to ma jakieś podstawy? Ja też się z tym spotkałam, ale wydaje mi się, że tutaj zależy od stanu zdrowia tej osoby i z czym ona się zmaga. Nie wiem, nie znam tej pani. Musiałabym przeanalizować jej historię chorobową, co ona dokładnie je, jakie leki bierze, jakie suplementy, żebyśmy mogły rzeczywiście jakby zbadać przyczynę tego, dlaczego ona nie może jeść różnych białek w jednym posiłku. Ale fizjologicznie, chemicznie nie znam takiego mechanizmu, który by mówił nam o tym, że to jest szkodliwe albo że to się ze sobą nie wchłania. Często jest tak, że ludzie nie dokotowują na przykład białka, jajka. I tam jest coś takiego, co się nazywa awidyna. I jak nie zetniemy białka, no to mamy taką substancję antyodżywczą awidynę. No i to wtedy nam może wiązać biotynę, która jest ważna dla włosów, skóry, paznokci i tak dalej. Więc takie mechanizmy z substancjami antyodżywczymi jakby są potwierdzone, ale żeby różnych białek nie mieszać ze sobą, to tutaj już pewnie chodzi bardziej o indywidualne rzeczy. Być może ta pani, ja jej nie znam, ale może ma nadwrażliwość na histaminę. Może właśnie łączenie jajek z czymś, co dojrzewało bardzo długo, z jakąś sezonowaną wołowiną albo z mięsem mielonym, już będzie powodowało to, że ona się źle czuje.
Miałam też taki przypadek pana, gdzie też nie mógł łączyć, bo na przykład powodowało to bardzo duże zmęczenie, ale po czasie, jak dostosowaliśmy tą dietę bardziej do jego potrzeb, no potem się okazało, że mógł na przykład więcej rzeczy ze sobą łączyć. Karolina, czy na diecie carnivore potrzebne są jakieś suplementy? Czy jest jakieś takie ogólne zalecenie, że warto by było coś suplementować? Ja chciałabym w ogóle wspierać taki proces regeneracji ciała i leczenia, który jest pozbawiony suplementów, leków, bo naprawdę wierzę w to, że nasze ciało ma niebywałe zdolności do regeneracji. Ale są przypadki, które na początku mogą potrzebować wsparcia. I takim wsparciem mogą być enzymy trawienne, betaina HCl, wsparcie elektrolitów, magnez, wapń, sód, potas. Niektórzy na przykład biorą więcej cynku, kwasów omega-3, więc tutaj nie chciałabym dać takiej ogólnej rekomendacji, że my coś musimy brać. Jak teraz pisałam pracę magisterską o diecie carnivore i miałam tam taki rozdział o tym, jakie jest ryzyko niedoborów, to kochani, zawsze jest ryzyko niedoborów, bo to nie jest jakby dieta cud. Ja bym bardzo chciała, żeby dieta carnivore leczyła wszystko i jakby powodowała też, że się ze wszystkimi z przyjaciółmi dobrze dogadujemy. Ale po prostu tak nie jest. I zawsze musimy pamiętać o tym, że jest jakieś ryzyko. I na przykład ryzyko może być takie, że na przykład mamy za mało folianów albo za mało jakichś witamin z grupy rozpuszczanej w wodzie, na przykład witaminy C, ale to nie jest też tak, że jak we krwi będziecie mieli tego za mało, bo w wynikach wam tak wyjdzie, to znaczy, że musicie od razu to uzupełniać suplementami. Bo pamiętajmy, że te widełki w badaniach laboratoryjnych są tworzone dla ogólnego społeczeństwa, a my, którzy jemy zupełnie inaczej i mamy jeszcze różne choroby, nie możemy się tak jakby porównywać do norm. I jest to bardzo trudne w ocenie, no bo jeśli na przykład komuś we krwi wyjdzie, że ma na przykład niższy poziom kwasu foliowego do tych widełek, który jest powiedzmy ogólnie przyjęty, ale nie ma na przykład symptomów żadnych, to czy to znaczy, że my musimy brać właśnie ten suplement? Ale wracając do diety carnivore i czy ona zawiera wszystkie substancje odżywcze? Tak, zawiera. Tylko też musimy mieć pojęcie, jak ewentualnie komponować te posiłki, żeby pokryć zapotrzebowanie. Bo na przykład w kawiorze mamy więcej witaminy C niż we zwykłym czerwonym mięsie czy w indyku. W wieprzowinie mamy więcej tiaminy, witaminy B1 w porównaniu do wołowiny. W rybach mamy więcej kwasów omega-3 w porównaniu do czerwonego mięsa. W mięsie grass-fed, czyli takim karmionym trawą, też będzie więcej kwasów omega-3 niż w takim mięsie karmionym konwencjonalnie. Więc każde mięso ma jakiś swój profil odżywczy i fajnie byłoby jeść, według mnie, taką tęczę tych produktów odzwierzęcych, jeśli nasz organizm, nasz stan zdrowia nam na to pozwala. Czyli różnorodność jednak, nie jeść jednego cały czas, tylko tak jak mówią od stóp do głów, czyli jakby całe zwierzę, tak, z organy. Uważasz, że powinniśmy jeść organy, czy nie? Bo tutaj też są różne Właśnie opinie na ten ciężko temat. powiedzieć, bo wiecie, dieta carnivore to też jest odżywianie terapeutyczne. Stosują to często osoby, najczęściej w zasadzie, które mają problem ze zdrowiem. I wtedy jak osoba mi mówi, że ona najlepiej się czuje na wołowinie i że wyszła ze wszystkiego i na przykład w końcu wstała z łóżka i ma siłę, no to fantastycznie, ale czy to jest, czy jedzenie jednego rodzaju mięsa jest na wiele lat? Tego nie wiem, bo musimy jakby mieć więcej przypadków, żeby to określić. Natomiast uważam, że fajnie, jak ktoś dojdzie już do takiego stanu zdrowia, gdzie będzie mógł mieszać te różne produkty odzwierzęce. I w wątróbce, właśnie to, co mówisz, od stóp do głów, no fajnie by było sobie to pomieszać. I wziąć trochę wątroby, języka czasami, jakichś flaczków. Nie musi być to codziennie, ale żeby od czasu do czasu robić sobie takie rzeczy, no bo w wątróbce będzie i więcej witaminy C, i będzie na przykład więcej witaminy B12. No akurat z B12 na karniwor to raczej nie ma problemu. Ale żeby pamiętać o tym, że te różne produkty odzwierzęce mają różny ten profil odżywczy i wtedy mamy największą szansę, żeby nie mieć różnych niedoborów.
Żeby sobie wszystkiego dostarczyć. Tak jak krewetki, też Tak. owoce morza, tak? Bogate są w cynk, nie Jod na tylko przykład, i w jod dokładnie, w właśnie. selen. I zobaczcie, osoby, które cierpią na przykład na niedoczynność tarczycy, ale w ogóle na problemy z tarczycą, może być tak, że te osoby potrzebują więcej selenu, więcej jodu i dobrze tolerują owoce morza. Pozyskują te owoce morza z dobrych źródeł, no to jak najbardziej wtedy im to zalecę. Ale są osoby na przykład z nietolerancją histaminy albo drapią się od razu po spożywaniu ryb czy owoców morza, no to takiej osobie nie zalecę czegoś takiego. Więc to jest bardzo indywidualne i zawsze jak układam taki plan żywienia carnivore, to staram się dopasować do potrzeb tej osoby, do celów i do aktualnego stanu zdrowia. I nie musi to być tak, że to na zawsze ma tak być, że zawsze będziecie jeść tylko mieloną wołowinę, albo tylko steki, albo tylko owoce morza. To może być tak, że ta dieta carnivore, taka bardziej restrykcyjna może być na początku, dojdziemy do takiego momentu, że lepiej się poczujemy i wtedy będzie taki proces wprowadzania produktów na nowo, tak zwany reintroduction. I wtedy wprowadzamy na przykład więcej produktów odzwierzęcych. Może być to jajko, może być to ryba, czyli te produkty odzwierzęce, których wcześniej nie jedliśmy. No a powiedz mi teraz o takich dodatkach już właśnie nieodzwierzęcych, na przykład o przyprawach, o nie wiem, trochę musztardy, trochę jakiegoś sosu, czy jakieś kiszonki pomału. Oczywiście są i owoce też, zaraz może dojdziemy na koniec jeszcze do owoców, ale czy jesteś raczej zwolenniczką takiej bardzo restrykcyjnej diety carnivore, czy na początku, a później jednak rozszerzanie jej, czy w jaki sposób? Dlatego, że ja dostaję bardzo właśnie dużo takich pytań, czy mogę przyprawiać, czy mogę dodawać olej kokosowy, i to nie są składniki diety carnivore. Więc jeżeli wiemy, co jest, to nie są produkty odzwierzęce, więc nie można powiedzieć, że jest to czysta dieta carnivore. Natomiast bardzo wielu lekarzy i wielu zwolenników w ogóle tej diety są przeróżne wersje. Możemy zaobserwować, że ludzie jedzą, dostosowują tę dietę później jakby do swoich potrzeb, do swojego samopoczucia, które też się przecież co jakiś czas może zmieniać. Czy myślisz, że lepiej trzymać się takiej czystej diety carnivore, czy można sobie pozwolić tutaj na jakąś taką dowolność i indywidualne jakby trochę dopasowanie do swoich upodobań, potrzeb? Pamiętajcie, że nie zawsze większe restrykcje będą powodowały, że my mamy lepsze efekty. I jeśli popatrzymy sobie na ewolucję, jak jedliśmy w przeszłości, to nie jest tak, że człowiek był stricte na samym mięsie. To była dieta oparta głównie o produkty odzwierzęce, ale jeśli pojawiały się jakieś rośliny sezonowe, no to człowiek je zbierał. Tak jak w przypadku owoców czy różnych na przykład roślin, które rosną pod ziemią, one dawały jakby energię, ale one nie były na porządku dziennym. I moim zdaniem fajnie by było właśnie dojść do takiego momentu w swoim zdrowiu, kiedy dieta jest oparta głównie o produkty odzwierzęce powyżej 70%, a potem dodajemy sobie właśnie takie rzeczy od czasu do czasu, jakiś owoc albo przyprawy, albo musztardę. No fajnie by było, żeby ta musztarda nie była oczywiście tak przetworzona, czy majonez, to wiadomo, ale żeby dojść do takiego momentu, że będziemy mogli wprowadzać właśnie takie małe elementy diety roślinnej. I to też zależy od stanu zdrowia, bo jeśli ktoś bardzo źle reaguje na przyprawy i nie ma żadnej poprawy w swoim zdrowiu, no to wtedy jest informacja dla mnie czy dla tej osoby, że no to musimy iść jakby w większe restrykcje. Ale z tych osób, które obserwuję też z uwagi na moich podopiecznych, raczej jest tak, że jakieś zioła mogą używać do mięs, czy takie dodatki w postaci naturalnej musztardy, czy naturalnego majonezu. A powiedz jak z wodą, bo też dostałam takie pytanie, ile pić wody na diecie carnivore? Wiecie, to też zależy od tego, jak ćwiczycie, jak się pocicie, gdzie mieszkacie, ale uważam, że no, każda osoba powinna pić ogólnie około 2-2,5 litra wody i to też takiej wody, która jest dobrej jakości, czyli najlepiej nie z plastikowych butelek, wody, która zawiera minerały, albo wody przygotowanej, jak Chińczycy piją czy pili. No i też ja czasem powiedziałam bez plastikowych butelek, ale ja sama piję wodę San Pellegrino, którą bardzo lubię. Ona jest, no jest wysoce zmineralizowana. I jeszcze Wam jedno powiem. Też może być tak, że Wasza chęć na wodę się zmniejsza na diecie carnivore, bo jak jemy węglowodany, to jednak
węglowodany zatrzymują wodę i wtedy możemy mieć takie wrażenie, że jesteśmy bardziej spragnieni. Więc też tej wody na karniwor warto tutaj pilnować. Dodawać do niej trochę soli, czy niekoniecznie? Można dodawać sól, szczególnie na początku, ale znam osoby na karniwor, które w ogóle nie używają soli i się świetnie czują. I zobaczcie, jakie to jest ciekawe, że nasz organizm bez takich dodatków też potrafi sobie znaleźć taki balans właśnie tych elektrolitów. Mhm. Warto jest może też obserwować swój mocz, kolor moczu, bo on też nam może dużo powiedzieć, czy jesteśmy nawodnieni odpowiednio, jeżeli jest taki bardziej słomkowy i jasny. Natomiast zdecydowanie, gdy będzie ciemniejszy, to może oznaczać, że powinniśmy jednak więcej pić, prawda? Czy to może być takim wyznacznikiem trochę? Tak, też może być. Po waszej skórze, jeśli ona będzie sucha, to też znaczy, że możecie być odwodnieni, jakieś bóle głowy, czy w ogóle takie poczucie zmęczenia. Jeszcze takie pytanie, które dostałam i już ja Ci o nim wspominałam wcześniej. Napisała pani, która po jakimś czasie, już po kilku miesiącach na diecie carnivore, nagle pojawiły się u niej bóle brzucha i wymioty po wołowinie, którą jadła wcześniej i bardzo jej organizm jakby pragnął właśnie wołowiny i nagle ją odrzucił i zaczęła się źle po niej czuć. Czy może być jakiś powód takiej Wiecie co, sytuacji? to są takie historie, które ja też codziennie dostaję, ale czy ty, Sylwio, czy ja, nie jesteśmy tak naprawdę w stanie powiedzieć, co ta pani jeszcze innego zjadła. Dokładnie. A może było tak, że rzeczywiście była jakaś bakteria, a może był jakiś pasożyt. Ja też się w zeszłym roku zatrułam surowym mięsem i też wymiotowałam, więc jakby nie ma, kochani, cudów. Czasami może się to zdarzyć. Natomiast trzeba jeszcze inne czynniki przeanalizować, czy to rzeczywiście była wołowina, czy może ona ci nie powiedziała, że wzięła jakiś lek, albo że czegoś Dokładnie. innego się napiła, albo że była w restauracji i Tak, coś tam było. I ja z doświadczenia po prostu wiem, że osoby też wielu rzeczy nie mówią i tak. często jakby obwiniamy najprostszy produkt, bo nam się wydaje, że on nam zaszkodził i zapomnieliśmy, co zrobiliśmy wcześniej, albo wyparliśmy to, bo to nie jest jakby w naszym nawyku, więc nie powiedzieliśmy o tym. Dokładnie, to też zauważyłam, że bardzo często, gdy zaczynamy dalej rozmawiać i coraz więcej na przykład zadaję takiej osobie pytań, to sobie coś przypomina i dochodzimy do zupełnie innego wniosku na koniec. Dobrze, powiedz mi teraz właśnie o owocach na diecie carnivore. Co myślisz o włączeniu owoców, bo są tacy lekarze, którzy zalecają właśnie, żeby dodawać trochę owoców, miodu, surowego mleka. Surowe mleko jest produktem odzwierzęcym, ale mimo wszystko jest też cukrem. Jak Ty do tego podchodzisz? Są różne właśnie poziomy odżywiania carnivore, bo może być ten pierwszy poziom, kiedy mamy tylko mięso od zwierząt, które przeżywają trawę, na przykład krowy, owce, kozy, jakaś dziczyzna. Natomiast potem możemy już tą dietę sobie rozszerzać w zależności od naszego stanu zdrowia i od naszych potrzeb czy preferencji. Możemy włączyć jajka, możemy włączyć właśnie jakieś produkty nabiałowe, czy surowe mleko, czy sery. I potem na szczycie tak naprawdę tego może być według lekarzy miód czy jakieś owoce. Tylko ja Wam tutaj przestrzegam przed tym, żeby włączać owoce, bo raczej przechodzicie na dietę niskowęglowodanową czy na karniwor, żeby pozbyć się różnych chorób. Albo często ludzie są uzależnieni od węglowodanów, że macie taką niepohamowaną chęć na słodkie i na diecie karniwor to znika. Uczycie się, jak właśnie nie być tymi uzależnionymi od jedzenia. I włączenie owoców spowoduje to, że będziecie mieć większą ochotę na słodkie. Może spowodować to, że nie będziecie efektywnie tracić tkanki tłuszczowej. Może spowodować też to, że będą większe wahania poziomu cukru we krwi. Też osoby mi zgłaszają, że na przykład gorzej śpią, albo że jak włączyły owoce do diety carnivore, to skóra już nie była taka lśniąca, zaczęły się robić znowu jakieś wypryski. Także jeśli ktoś jest osobą w pełni zdrową i czuje się fajnie, to ja nie widzę problemu od czasu do czasu włączać sobie jakieś owoce sezonowe. To nie jest jakby grzech, bo one były też w czasach ewolucji dostępne dla nas. Tylko problem jest też taki, że te owoce u nas, czy ty żyjesz, ja żyję w Szwecji, ale nawet osoby w Polsce, są transportowane te owoce z drugiego końca świata. One muszą być jakoś konserwowane. Większość tych owoców też jest niestety GMO.
one są dlatego słodsze. I lekarz, o którym mówimy, może powiem, to jest dr Paul Saladino, no, mieszka na Kostaryce, bardzo dużo się rusza, bardzo Kilka dużo. godzin dziennie surfuje, Tak, więc surfuje i bardzo. ma owoce, które rosną naturalnie, które są nie GMO i on ma też wiedzę tak naprawdę o tym, właśnie skąd one pochodzą, ma do tego dostęp. Więc jeśli on się tak super czuje, jest lepiej, jest aktywny, jest w słońcu, no to szczerze mówiąc, też bym go tak bardzo nie negowała, bo czemu mam teraz na niego krzyczeć i mówić, o, ty nie masz racji, bo jest tam jakiś proces inny, który mówi nam o tym, że będziesz na pewno czuł się źle. Nie, ale dla osób, które żyją w Polsce albo pracują 8 godzin dziennie przy komputerze, uważam, że łączenie produktów wysokotłuszczowo-białkowych z produktami, które zawierają dużo węglowodanów, to nie jest dobre połączenie. Możemy tu sobie powiedzieć o glikacji białek, o to, że ten proces starzenia może być szybszy, o zatrzymywaniu tłuszczu, o właśnie tym, że nie będziemy w ketozie, przez co będziemy mieć na przykład większy brain fog, czyli taka mgła mózgowa. Więc ja bym radziła Wam trochę tak przetestować. Ale nie radzę tego robić w momencie, kiedy chcecie wyjść z uzależnienia od węglowodanów i nagle zaczynacie jeść duże ilości miodu i owoców, bo to po prostu nie wyjdzie. Mhm. To pobudza jeszcze ten jakby i przedłuża ten nauk i się z niego nigdy nie wyrwiemy. Więc warto jest na początku, moim zdaniem, warto jest trzymać się tak, być zdyscyplinowanym, jeśli o tę dietę chodzi i podejść trochę bardziej restrykcyjnie, a w momencie, kiedy już się czujemy w tym swobodnie, nasz organizm świetnie działa, jesteśmy zdrowi, to może właśnie wtedy zacząć eksperymentować i dopasowywać też troszeczkę do swoich potrzeb, tak? Żeby nie podchodzić też ideologicznie, bo ja to wiesz, to co ja zauważyłam już z jednej ideologii, teraz zauważyłam, że faktycznie ludzie, że też na amerykańskich czy anglojęzycznych kanałach są bardzo, ci, którzy są bardzo restrykcyjni, zaczynają być też ideologiczni właśnie na diecie carnivore i mi się wydaje, że to nie jest też do końca takie Też mi się to dobre. za bardzo nie podoba, bo uważam, że cały czas jakby trwają badania nad tymi wszystkimi rzeczami. Też nie jesteśmy wielu rzeczy pewni i powinniśmy no, mieć otwarte głowy i rzeczywiście jakby nawet cieszyć się z osób, które, tak jak dr Paul Saladino, chciały jakiś wprowadzić eksperyment. Wiem, że on też wielu osobom pomógł, bo kochani, jedzenie dobrej jakości mięsa, nie wiem, jajek czy picie nabiału, jedzenie miodu i owoców będzie i tak dużo lepsze niż na przykład jedzenie fast foodów czy opieranie się o Produkty żywność przetworzone. pełną glutenu i cukru. Tak. A powiedz jeszcze, jakie jest Twoje podejście do nabiału, który jest dopuszczalny i jest jak najbardziej, kwalifikuje się jako właśnie na diecie carnivore, natomiast czy każdy powinien ten nabiał wprowadzić? Są osoby, którym zalecam odstawienie nabiału i to są zazwyczaj choroby autoimmunologiczne, choroby skórne. Natomiast uważam, że po czasie można ten nabiał włączyć, ale też trzeba obserwować siebie i zobaczyć, czy na przykład nie zaczynają się jakieś problemy jelitowe, jakieś wzdęcia po nabiale i zobaczyć też swoje tendencje, bo jeśli jedna szklanka mleka czy trochę twarogu spowoduje to, że ty masz ochotę na sernik i potem sobie myślisz o owocach i innych słodkościach, no to może nie jest to najlepszy pomysł. I jakość nabiału też ma tutaj znaczenie. Raczej sugerowałabym wybierać produkty takie niepasteryzowane, bo one zawierają bakterie, które po prostu potem pomagają nam rozkładać te cukry, które są w mleku, czy lepiej to zdecydowanie trawić. Jak produkt nie jest poddawany wysokiej pasteryzacji, to też tam mamy troszeczkę więcej witamin. Akurat jeśli chodzi o tam witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E i K, to one raczej zostają na tym samym poziomie. To samo jest ze składnikami mineralnymi, ale wiadomo, że to mleko już jest przetworzone i że my możemy zupełnie inaczej taki produkt trawić. Ja może powiem o sobie. Na początku w ogóle raczej nie jadłam nabiału. Czasami kupowałam sobie taki jogurt turecki, który miał 10% tłuszczu. Jadłam go na deser, jak coś słodkiego mi się chciało. Ale od pewnego czasu, tak chyba od 3 tygodni, zaczęłam nagle pić mleko. Nigdy nie znosiłam mleka. Naprawdę. Nie mogłam w ogóle Surowe pojmować. mleko oczywiście, tak? Surowe. Nie, my w Szwecji mamy takie mleko, które ma 4,5% i ono jest bardzo lekko pasteryzowane i jest tylko ważne tam 3-4 dni. No i ja zaczęłam takie mleko stosować. Też studiowałam tutaj nauki o nabiale w zasadzie.
tak się chyba to mówi. Mhm. I no rzeczywiście, to mleko tutaj, w ogóle produkty nabiałowe są dobrej jakości. No i tak zaczęłam to pić. I jestem w szoku, bo czuję się po tym dobrze, jakby nie mam po tym żadnych takich różnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. No, czasami ten brzuch jest może troszeczkę bardziej wzdęty, bo jak się je samo mięso, to on cały czas super płaski, nie ma naprawdę Mhm. żadnych problemów. No a po nabiale może się pojawić tam więcej gazów. No i to, co powiedziałam wcześniej, taka chęć na więcej. Po jednej szklance chcesz drugą szklankę i fajnie to przetestować. Nie wiem, czy tak zostanę z tym mlekiem, bo na przykład już dzisiaj nie mam ochoty na to mleko, ale wczoraj kurczę, wypiłam prawie litr i miałam wolę. Takie, co się dzieje? Tak, to jest taki dobry deser. Ja w sumie też bardzo lubię. A wiesz, jest to też sposób dla wielu osób, z tego co słyszałam, właśnie takich już długoletnich na diecie karniworci, którzy jedzą nabiał, którzy mogą, którzy nie mają żadnych reakcji po nabiale, żeby podbić białko. Dlatego, że żeby dojść do tych, nie wiem, przynajmniej 100 gramów białka dziennie, tak? Wielu z nas potrzebuje więcej tak naprawdę tego białka. To trudno jest i samym mięsem jesteśmy już tak najedzeni, nasyceni, jeżeli to jest jeszcze tłuste mięso, czym to białko podbijać w momencie, kiedy wiemy, że jest za mało tego białka. Bardzo wiele osób podbija właśnie nabiałem, co może, wiesz, nie dla każdego to będzie dobry pomysł, ale czy masz jeszcze w ogóle jakiś pomysł, w jaki inny sposób można to białko podbijać? Proszkowane, czy sproszkowane proteiny, czy no jakiś inny może pomysł No jest masz? to ciężkie, bo rzeczywiście białko i tłuszcz dają dużo sytości. Często są takie sproszkowane produkty z kości, z mięśni i one są rzeczywiście no, dobrą opcją, aczkolwiek one będą też miały dużo histaminy, więc może nie dla każdego. Mogę Wam powiedzieć ewentualnie też, żeby rozdzielić sobie wtedy dzień na 4 posiłki albo na 3 posiłki, wtedy będzie łatwiej. To Mhm. wszystko zależy od tego, jaki jest stan zdrowia danej osoby. Ale jeśli osoba jest zdrowa i chce po prostu sobie zrobić masę i trochę tej tkanki tłuszczowej zbudować, no to wtedy myślę, że można wejść w troszkę więcej posiłków i zacząć pić jakby najpierw to surowe mleko albo to bardzo nisko pasteryzowane. Mhm. A powiedz jeszcze o proporcjach tłuszczu i białka dla osób, które są chore. Nie mówimy teraz o tym, żeby, jeżeli dbamy już o sylwetkę, bo to jest, moim zdaniem, to jest kolejny etap, gdzie warto jest wtedy jednak skupiać się bardziej na tym białku, na tym pełnowartościowym białku i na tym, ile nam go jest naprawdę potrzeba. Natomiast wiele osób na początku zaczyna taką dietę właśnie ze względów zdrowotnych i bardzo często ten tłuszcz tutaj jest tak ogromnie ważny. I jakie powinny być te proporcje? Ja wiem, że nie możemy też tego uogólniać, bo wiadomo, że to trzeba bardzo często, dobieramy to jednak indywidualnie do osoby, ale czy są jakieś takie Twoje rekomendacje co do proporcji właśnie tłuszczu i białka na początku? Ja uważam, że też nie powinno się chodzić z kalkulatorem, ale tak mniej więcej 70 do 30 i mówię tutaj procentowo z całkowitego udziału kalorii. Też nie jestem za tym, żeby liczyć kalorie, no ale Mhm. świat się tak posługuje tym, więc 70% z tłuszczu, 30% z białka mniej więcej. Więc jak tak podsumujemy sobie te produkty odzwierzęce, to wychodzi mniej więcej w gramach tyle samo tłuszczu do białka. I tutaj, bo wiele osób się też, patrząc na przykład na nasze posiłki i wiele osób tak komentuje, że to jest przecież dieta białkowa, tu jest samo białko, bo widzą mięso, na przykład i jajka. To warto jest też wiedzieć, że jajko to jest 70, prawie 70% tłuszczu i 30 białka. Tak samo stek, idealny stek mówimy ribeye, czyli ten tłusty, ponieważ chudsze steki będą miały więcej tego białka, ale też ma podobne proporcje, gdzie ma mniej więcej porówno w gramach, prawie, prawda, i 70% tłuszczu i 30 białka. Także to nadal, nawet nie dodając tego tłuszczu i jedząc na przykład tłuste mięsa i jajka, będziemy mieć zdecydowaną przewagę jednak tłuszczu, procentowo tłuszczu, prawda? Też Wam powiem, że właśnie trzeba zwrócić uwagę na to, jak się czujecie, bo jeśli na carnivore jesteście mega zmęczeni, to może być tak, że właśnie jecie za dużo białka i za mało tłuszczu, bo pamiętajmy, że tak naprawdę tłuszcz jest bardzo efektywnym źródłem energii i że działanie na ketonach powinno nam wytwarzać więcej cząsteczek ATP, czyli energii, więc prawdopodobnie
jakby za mało tłuszczu macie w swojej diecie. Często osoby odcinają tłuszcz od kawałka steka, co nie jest dobrym pomysłem, bo ten tłuszcz właśnie spowoduje to, że nie dość, że macie cały kompleks witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, no to właśnie jeszcze macie tą fantastyczną energię. A powiedz, mięsa, jakie najbardziej, czy warto się skupić na jakichś rodzajach mięs, które znaczy, czy bardziej są wartościowe jedne od innych, czy wszystko jedno, czy produkty odzwierzęce tak naprawdę, czy tak jak mówiłyśmy, po prostu różnorodność, czy jednak przewaga jakichś konkretnych produktów, które mają większe dla nas prozdrowotne właściwości? Właśnie te zwierzęta, które przeżuwają trawę, one mają wysoką zawartość różnych substancji odżywczych. I wołowina jest dobrym przykładem. Ona będzie miała dużą ilość antyoksydantów, witamin z grupy B, składników mineralnych, ale także kwasów omega-3. Dziczyzna też jest bardzo dobrym mięsem, dlatego że te zwierzęta po prostu żyją na podstawie tego, co one sobie znajdą w tym lesie, więc to jest bardzo zdrowe. Jeśli chodzi o wieprzowinę, to niektórzy lubią to mięso, ja też lubię, nie jem tak często, ale też niektórzy źle reagują. Ale pamiętajmy, że też wieprzowina ma dużo kwasów, które są jednonienasycone, one też są bardzo dobre dla naszego układu krwionośnego, ma dużo witamin z grupy B i też jest dobrym mięsem. Mamy też w wieprzowinie sporo potasu. Ale w szpiku kostnym to jest niesamowite, że w szpiku kostnym mamy glukozaminę, mamy kolagen, mamy witaminę B12. Tym się kiedyś leczyło ludzi z białaczki, więc tutaj warto sobie może tak trochę się poedukować. No ja akurat miałam to na studiach też i sama się szkoliłam, jeśli chodzi o skład tych produktów i rzeczywiście to jest w takich formach, że to się fajnie wszystko wchłania. Ale starajcie się kupować ogólnie mięso, które jest naturalnie karmione, nawet jeśli to jest drób i on nie zawiera bardzo dużo takich substancji odżywczych jak wołowina, to w drobiu będzie też bardzo dużo białka, bo w indyku jest chyba 25 gramów białka na 100 gramów, więc to jest naprawdę mięso takie wysokobiałkowe. A powiedz, szpik kostny w jakiej najlepiej postaci jeść? Można sobie upiec albo zjeść na surowo. W moim e-booku akurat ostatnio nawet udostępniłam, jest przepis na pieczony szpik kostny, który jest mega dobry, bo wkładacie po prostu do piekarnika, możecie przyprawić na różne sposoby i zjeść ten tłuszczyk ze środka. Możecie też ten tłuszczyk użyć do tego, żeby sobie polać właśnie chude mięso. Jak macie indyka i chcecie więcej tłuszczu, to wtedy ze szpiku możecie sobie polać. Wiem, że też niektóre osoby jedzą na surowo i sobie dodają do tego trochę miodu i soli i mają to jako, Miodu? powiedzmy, Wow. jakiś taki przysmak czy deser. Wow. Słuchajcie, opcji Dobrze. jest dużo, propozycji w internecie też jest dużo. Jak to zjeść? Mhm. Dobrze, powiedz jeszcze tak na zakończenie, jeżeli ktoś chce zacząć, nie wie jeszcze tak, wiesz, wielu rzeczy nie wie, bo to jednak ta wiedza, moim zdaniem, warto jest zdobyć najpierw wiedzę i w ogóle o ketozie, na czym to polega, jak organizm działa, czego się właśnie można spodziewać, co jest normalne i u większości osób, na przykład właśnie na początku, gdy zmieniamy, jednak całkowicie zmieniamy to, jak nasz organizm pracuje, z jakiej energii korzysta, więc warto jest to, moim zdaniem, wiedzieć i zrozumieć. Nie wszyscy mają czas może i możliwość, żeby zdobyć taką wiedzę i chcą zacząć. Więc jak zacząć tak naprawdę? Czy mówiłaś o diety niskowęglowodanowej, ale jeżeli ktoś chce zacząć już dietę carnivore, tak? Nie chce tego kroku niskowęglowodanowo, to co tak naprawdę od czego powinien zacząć? Na To, początku, co ty pierwszy mówiłaś. tydzień, dwa. Mhm. No fajnie posiąść tą wiedzę. Ważniejsze jest to, żebyście nie jedli przetworzonych produktów odzwierzęcych, które udają dietę carnivore. Bo jak zaczniecie sobie kupować kiełbasy, kabanosy, salami, ser przetworzony, serki, śmietanki, jogurty, to się nie uda. I nie poczujecie się wtedy lepiej. Więc stawiajcie na produkty, które są nieprzetworzone, czyli takie, gdzie kupujecie kawałek mięsa, możecie zamówić więcej, rozdzielacie sobie to na porcje, możecie zobaczyć, które mięso lubicie najbardziej, kupcie sobie jajka, zróbcie jajecznicę sadzone, zacznijcie od 3 posiłków dziennie. Możecie sobie dodać do jednego posiłku jakąś roślinę, którą lubicie, bez której nie możecie żyć. Na przykład kochacie kiszonki, dobrze się czujecie po kiszonkach, do jednego posiłku dodajecie kiszonki, albo na deser sobie jecie owoce. I potem
będziecie mogli sobie powoli z tego schodzić. I uważam, że to jest dobry sposób, żeby być świadomym, że też dieta carnivore może pójść źle, jak będziecie jedli przetworzone produkty. Powiedz jeszcze tylko jedno na koniec. Kawa. Pić czy nie pić? Oczywiście kawa jest rośliną, więc to na pewno nie jest na diecie carnivore produkt. Natomiast bardzo wiele osób pije i bardzo wiele osób ma z tym problem i nie chcą zostawić kawy. Ja właśnie sobie teraz popijam kawę, jak rozmawiamy. Także jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Ja nie jestem zwolenniczką kawy, szczególnie tej, Aha. której zawiera kofeinę, dlatego że uważam, że my w tych czasach mamy bardzo dużo stresu. I mamy wiele problemów w przewodzie pokarmowym albo niedoborów substancji mineralnych, i po prostu kofeina trochę nas rozdrażnia, nawet jeśli jak pijemy kawę, to nie zdajemy sobie sprawy, ale jak odstawimy zupełnie kofeinę, to wtedy moim zdaniem osiągamy naprawdę bardzo duży spokój. I mówię Wam to z perspektywy osoby, która piła 5 kaw dziennie i zaczynała carnivore z 3 kawami i teraz nie pije jej praktycznie wcale od święta. Więc uważam, że to troszeczkę zmienia życie na lepsze. Ale jeśli ktoś czuje się dobrze i nie ma problemów jelitowych i na przykład nie czuje się rozdrażniony, pobudzony, nie ma problemów ze snem, to niech sobie pije tą kawę. W sensie To ja ja, to naprawdę ja. ja nie jestem dogmatyczna i uważam, że Mhm. też picie kawy jest takim czymś bardzo społecznym, jest czymś, co ma zapach, więc jak jesteśmy na wakacjach, też niedawno byłam gdzieś i napiłam się kawy dla towarzystwa, no i nie rozkminiam tego, że to zaraz zwiąże mi żelazo, magnez, będę musiała pić więcej i substancje antyodżywcze jak polifenole zastopują mi wchłanianie białka, bo wiecie też, jak się ma wiedzę na ten temat, to można po prostu wejść, się tym zamęczyć. I ja wiem, że tam są inhibitory proteaz i różne takie rzeczy. I po prostu czasami trzeba się rozluźnić i Wyluzować, odpuścić. tak? Mhm. Nie wchodzić w to za głęboko. Ale powiem Wam tak, polecam każdemu spróbować życie bez kofeiny, żeby zobaczyć i wtedy możecie zadecydować, czy ja chcę mieć życie z kofeiną, czy ja chcę mieć życie bez kofeiny. Dokładnie, ja też tak uważam. Ja nie piłam 4 lata kawy, nie jadłam nabiału przez 7 lat, wiesz, i w tej chwili wprowadzam, widzę, że na mnie to dobrze działa. Nie widzę naprawdę żadnego problemu i nie widzę podstaw nawet, żebym miała z tego rezygnować, ale też okresowo rezygnuję, bo robię posty i wtedy nie piję i nie mam żadnego problemu, żeby nie pić. Więc myślę, że właśnie warto jest Fajnie. nie pić kawy i spróbować, zobaczyć i sobie porównać, tak? Bo wiele osób jest właśnie rozdrażnionych i takich roztrzęsionych, albo mają problemy ze snem, tak jak powiedziałaś, i faktycznie to, co mogę ja powiedzieć właśnie na carnivore, na przykład ja, gdy jestem na takim, faktycznie na takim czystym carnivore, to mój sen jest nieporównywalny z tym, jaki był na przykład na diecie ketogenicznej. Po prostu no nieporównywalny. Jest taka duża różnica. Ja cudowny mam sen. Cudowny, głęboki i ja po 7 godzinach o 4 nad ranem wstaję po prostu z energią wypoczęta, nie muszę spać w ciągu dnia, a gdy wprowadzam węglowodany, to potrzebuję godzinę do 1,5 godziny dłużej snu, Tak jest. żebym była tak wypoczęta. Ogromna różnica. Ja też to zauważyłam. Też jak któregoś dnia zjadłam borówki, to może tutaj dla innych osób będzie, o przesadzasz, co ty borówki zjadłaś, ale jak jest się na takim czystym odżywianiu, bez żadnego cukru i zjesz 100 gramów, 200 gramów borówek, co jest bardzo wciągające, to ja wyczułam, że następnego dnia musiałam spać o 1,5 godziny więcej i nie obudziłam się taka, wiecie, wow, działam o 4. Tak, tak, czyli warto to jest obserwować właśnie i uczyć się na sobie i zobaczyć, jak na nas to działa. Prawda? Zdecydowanie, tak, tak. Karolina, dziękuję Ci serdecznie i za ten filmik, za poprzednią część. Kto jeszcze nie widział naszej poprzedniej rozmowy, to serdecznie zapraszam. Link wrzucę w opisie, także zobaczcie na miarę na Karolinę, gdzie znaleźć Karolinę, też będziecie mieć w opisie i bardzo serdecznie Ci dziękuję i Ja Ci dziękujemy też dziękuję, wszystkim. Sylwio, za przemiłą rozmowę i mam nadzieję, że nasi odbiorcy też będą zadowoleni. Trzymajcie się. Dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia Do następnym zobaczenia, razem. cześć. Pa! Chcesz dowiedzieć się, na czym polega dieta ketogeniczna lub carnivore, jak ją mądrze dostosować do swoich potrzeb, jak wygląda adaptacja, na czym polega ketoza i jakie ma korzyści zdrowotne? Chcesz schudnąć, mieć więcej energii i lepiej spać? Dołącz do mojego szkolenia i poznaj potęgę diety ketogennej i carnivore. Szczegóły na vivoplanet.com.